Cześć, z tej strony Arkadikus. Ten weekend był pełny informacji na temat Path of Exile oraz Path of Exile 2 i w tym materiale skupimy się przede wszystkim na Path of Exile 2. Jak dobrze wiecie, na kanale pojawił się taki skrót z live'u, który spontanicznie robiłem gdzieś tam po północy. W sobotę, w piątek, jakoś tak. No niestety ojcostwo nie pozwala na to, żeby siedzieć cały czas, zawalić całą noc na streamy, ponieważ no niestety syn wstaje o 6, bo tak ma i pospane, nie? Tak więc no trzeba trochę jednak ojcem pobyć. Niemniej zebrałem tutaj taką mniejszą, większą pigułkę informacji na temat tego, co w Path of Exile 2 faktycznie będzie. Są osoby, które mogą powiedzieć coś więcej i dogłębniej, chociażby Pizzam, tak? Zapraszam na jego kanał, jeżeli chcecie się tak super wdrożyć, ale tutaj taka szybka pigułka, co i jak będzie wyglądało Path of Exile 2, no i no, można powiedzieć, czekają nas niemałe zmiany. Po pierwsze i najważniejsze, o ile wcześniej Path of Exile 2 było zapowiadane jako jedna i ta sama gra co Path of Exile, miały się łączyć, być połączone ze sobą, ze wszystkim, tak teraz wiemy, że na skutek ogromu zmian, jakie GGG wprowadziło do Path of Exile 2, no tak się już nie da, tak więc dostajemy osobną grę. Path of Exile 1 będzie kontynuowane swoim tempem, więc raczej nic nie tracimy, chociaż jak najbardziej rozumiem obawy, że w takim razie może okazać się, że jedynka z czasem może pójść w odstawkę, bo GGG skupi się na dwójce. Nie mówię, że tak będzie, ale też nie czarnowróżyłbym aż tak. Osobiście strzelam, że może być tak, że na samym początku Path of Exile 1 będzie dostawało bardzo dużo kontentu i update'ów, tylko po to, żeby GGG mogło pokazać nam, że aha, widzicie, obawialiście się, ale tak nie jest, chociaż faktycznie z czasem raczej będzie Path of Exile 1 umierało taką śmiercią powolną, ale kto wie, być może GGG postanowi faktycznie dotrzymać słowa, okazać się taką firmą, która nie załga pod tym kątem i będziemy dostawali faktycznie content i na jedno i na drugie, tym bardziej, że no cóż, zakupy w grach będą połączone, więc dlaczego mieliby rezygnować z tej jedynki? No bo właśnie rozumiem, że ktoś zarzuciłby tutaj, no to ruch po to, żeby zarobić właśnie na MTX-ach, na starsztabach i tak dalej. No i właśnie jeszcze raz uspokajam i dementuję, wszystko kupione w grze w jedynce i w dwójce będzie ze sobą połączone, więc to nie jest taki chamski cash grab. Swoją drogą, tak jak niektórzy mówili, że nie będą grać na zmianę Ligę PoE, Ligę Diablo, tak teraz pozostaje grać na zmianę. Jedna liga w PoE jedynce, druga liga w PoE dwójce, interwały co 1,5 miesiąca i tak naprawdę można się zastanawiać, a kiedy będzie czas na jakąś nową ligę w Diablo, ale kto będzie grał w Diablo? I to była taka zmiana numer 1. Jeśli chodzi o same numery, to mamy 6 nowych klas postaci dołączających do grona 6 klas z jedynki, po 3 ascendancy na każdą klasę, 240 skilli, ponad 100 nowych bossów i kampania składająca się z 6 aktów, tocząca się 20 lat po pokonaniu Kitawy w jedynce. No i sorry, ale tutaj nawet samymi numerami Path of Exile 2 sprawia, że Diablo 4 jeszcze bardziej wygląda jak wersja alfa gry mobilnej w wczesnym dostępie. Sorry, matematyka nawet pokonuje tę grę. Małe studio kontra duże studio. Gra free to play kontra gra pay to play. Zresztą, aby pokazać podejście GGG w porównaniu do Blizzarda, no to mamy tutaj ten jeden taki krótki slajd, na którym czytamy, że mamy złe rozwiązania. Moglibyśmy zmusić graczy do korzystania z kilku skilli poprzez nakładanie na wszystko cooldownu oraz poleganiu na skillach generujących zasoby do używania lepszych skilli. I co czytamy? Czytamy, że uniknęliśmy tego, ponieważ zmusza to graczy do gry w rotacji, co może być fajne do nauki, ale kiedy staje się już naturalne, nie ma w tym żadnej głębi. Zamiast tego, lepiej, żeby korzystanie z różnych skilli związane było z sytuacją we walce. Widzimy różnicę? To powiedziałem zresztą na streamie, że widać tutaj, że GGG na spotkaniach designerskich najpierw pyta, czy to działa. Potem pyta, czy to jest fajne, a potem, czy może uda nam się na tym przy okazji zarobić, o ile w ogóle. No ale nie ma co aż tak romantyzować. W Blizzardzie na spotkaniach designerskich pierwsze pytanie brzmi, ile na tym zarobimy? Więcej pytań nie mam. I tak, wiem, że ostatnio Blizzard zrobił jakiegoś takiego streama, gdzie przepraszają za zmianę i tak dalej, ale prawda jest taka, że tak się stało tylko i wyłącznie dlatego, że naprawdę potrzebna była taka zmowa wszystkich graczy, takie jebanie wręcz Blizzarda, żeby nagle, o chłopaki, słuchajcie, ale nasze takie standardowe chwyty nie działają, więc trzeba wyjść przed kamerę i przeprosić. Tylko zobaczymy, co będzie dalej. Miło było to, że gra pozostaje nadal trudna, ale tym razem poziom trudności zdaje się wynikać nie tyle ze złożonych systemów, co ze zręcznościowego elementu rozgrywki.
W rozgrywce były pokazane tylko aktywne skille, no i często powtarzane było, że tą umiejętnością można zamordować wolno poruszających się wrogów, ale na szybkich to będzie nieskuteczne. I na odwrót. I o ile jest to wiele za wcześnie, żeby wyrokować tutaj w jedną czy w drugą stronę, no to nie chciałbym, aby rozgrywka zamieniła się nam na grę typu kamień, papier, nożyce. Szybkie czary na szybkich wrogów, wolne na większych, ale wolniejszych i tym podobne. Wolałbym jednak, żeby to statystyki, jakieś łączenie skilli i tak dalej ze sobą współgrało, a nie tylko, że ten jest szybki, więc muszę użyć szybkiego skilla, ten jest wolny, to go mogę tłuc jakimś powolnym AOE. Oby tak nie było. Do tego dochodzi oczywiście aktywny rol, w sumie bez ograniczeń, co jeszcze bardziej wzmaga takie poczucie zręcznościówki. Swoją drogą nieco śmieszy mnie takie mówienie przy wprowadzaniu takich mechanik, że teraz trzeba będzie podchodzić taktycznie do pojedynków. Nie, akurat to nie jest taktyczne, tylko zręcznościowe. Nie kupuje mnie taka gadka, no ale to już taka uwaga z boku, bo Path of Exile 2 na ten moment i tak mi się bardzo podoba. Oczywiście najpierw trzeba będzie to sprawdzić, ale no mam tak, że mam zaufanie do GGG. Na tej przestrzeni ostatnich kilku lat, jak gram w Path of Exile, naprawdę się nie zdarzyło, żeby zawiedli moje zaufanie. Zdarza im się podjąć złą decyzję, nie zaprzeczam, zdarzało im się, ale wydaje mi się, że za żadnym razem nie była to taka chamska decyzja, polegająca na tym, żeby utrudnić nam jakoś życie, żeby tylko na tym zarobić i tak dalej. Po prostu, złe decyzje designerskie się zawsze zdarzają. Ale nie ma w tym żadnej takiej złej woli. To już widzieliśmy po poprzednich krótkich zwiastunach, że klimat jest mroczny, co mi osobiście bardzo odpowiada i jest on tutaj tak bardziej podkreślony niż nawet w jedynce, która też nie była jakimś takim, nie była wesołą fraszką o kwiatkach i nie wiem, pszczółkach sobie latających. No była to brutalna, ciężka klimatycznie gra, ale nie było to na tyle podkreślone, jak właśnie często jest podkreślane w dwójce. Grafika jest świetna i o ile będzie mi brakowało ragdolla, jak w każdym RPG-u, no to rozumiem, dlaczego go tam nie ma, tak? Mamy tam nawet wykorzystywanie ciał, więc nie może być ragdoll wprowadzony. Ale tak naprawdę po tej prezentacji Path of Exile 2 wskakuje mi na pole jednego z najlepiej wyglądających RPG-ów, szczególnie na polu efektów cząsteczkowych, świateł, no i tym podobnych, wygląda po prostu ślicznie. Swoją drogą, pokazany fragment wskazuje, że przynajmniej w kampanii Path of Exile 2 doczekamy się cutscenek, których w pierwszej części nie było praktycznie w ogóle poza animacją chyba Kitawy. Widzieliśmy niejako intro gry, widać było też, że przy wchodzeniu do bossa, no przynajmniej za pierwszym razem oglądamy jakąś taką animację wchodzenia bossa na arenę. No i nie powiem, że czasami czułem taki soulsowy klimat, nie? Gra wydaje się być nieco zwolniona, ale wydaje mi się, że jest to taki specjalny zabieg, no bo gameplay oglądaliśmy rzekomo na poziomie tam 15, nie było też żadnych tam six linków, no i nawet w jedynce na tym etapie nie jest jakoś specjalnie szybko. Myślę, że zanim dostaniemy się do bety, co ma mieć miejsce w przyszłym roku, dokładnie 7 czerwca, zobaczymy fragment endgame'u i wydaje mi się, że tam akurat gra bardzo przyspieszy, mówię, na modłę Path of Exile 1, tym bardziej, że twórcy zapowiadali, że skille mają różne animacje właśnie w stosunku do tego, jaki szybki mamy cast time na przykład. No i spodziewają się również rozgrywki w stylu zoom zoom, tak więc wydaje mi się, że Path of Exile nie jest spowolnione, tylko było pokazane na powolnym fragmencie. Na prezentacji rozgrywki zapowiedziano również rework zmiany broni, wkładając w to bardzo dużo quality of life. GGG argumentowało, że teraz korzystanie z drugiej broni nie jest zbytnio użyteczne. No może dla 90% graczy tak, ale ja akurat osobiście w swoim buildzie korzystam z drugiego zestawu broni. Jeden łuk jest zbudowany pod Caustic Arrow na czyszczenie mapy, a drugi, jak zbliżam się do twardszego wroga albo bossa, no to zmieniam na taki zbudowany pod Toxic Rain, no bo tam w zasadzie cały build się łączy, zarówno Toxic Rain, jak i Caustic Arrow korzystają z tych samych perków, z tych samych statystyk i tak dalej, więc dla mnie jest to bardzo wygodne rozwiązanie. No ale żeby nie było, jak najbardziej rozumiem, że dla innych buildów druga broń nie miała żadnego większego znaczenia poza może levelowaniem gemów. No i tak, jak pokazano to na prezentacji, mamy na przykład na czarodziejce dwa kostury. Jeden z afiksami pod lód, drugi kostur z afiksami pod na przykład prąd. No i standardowo w Path of Exile raczej koncentrujemy się na jednym żywiole, a nie na wszystkich naraz. No i teraz zmieniając broń,
zmienia nam się również układ pasywek w drzewku. Zmienia się w zasadzie to, co wybraliśmy w danym drzewku. Także jeden zestaw pasywek na drzewku przypisany do lodowego kostura skupia się na lodzie. Tak zmieniając broń, automatycznie zmieniamy pasywki na te związane z prądem. Możemy to robić z poziomu drzewka pasywek, a potem przypisujemy, która broń ma korzystać z jakiego zestawu pasywek. Nie dotyczy to wszystkich pasywek, ale niemniej otwiera mocno drogę na przykład do bossowania właśnie na wielu buildach. Bardzo dobra zmiana. W Path of Exile 1 jest tak, że na przykład postać świetnie sobie kliruje mapy, ale na bossie się nagle zacina. A teraz możemy po prostu zmienić broń, korzystać z innego zestawu pasywek. Po prostu przeskakujemy na bossa. Bardzo dobra, fajna zmiana, nie musimy robić dwóch postaci. Co jeszcze bardzo fajne jest to, że daną broń możemy razem z tym zestawem pasywek przypisać do konkretnej umiejętności, więc na przykład jeżeli mamy, nie wiem, tak naprawdę nigdy nie korzystałem z lodowych umiejętności, więc uznajmy, że powiem blizzardową zamieć mamy, no i mamy na przykład arc, czyli umiejętność prądu, to teraz możemy sobie przypisać ten zestaw pasywek, przypisać do broni, która wiąże się albo z lodem, albo z prądem i potem jeszcze tę broń przypisać do skilla, którego używamy, czyli na przykład zestaw pasywek na prąd połączymy z kosturem na prąd i wtedy ten kostur na prąd możemy przypisać jeszcze do arc i dzięki temu, korzystając z tej umiejętności, nie przełączając ekwipunku ani niczego takiego, postać od razu zmienia broń na tę, która korzysta z prądu i my nie musimy nic klikać i tak dalej, a potem korzystając z lodu automatycznie przełączamy na lód. Świetne quality of life. Troszeczkę z drugiej strony śmierdzi mi to takim właśnie barbarzyńcą w Diablo 4, nie? Że okej, ty korzystasz przy tej umiejętności z tej broni. Mam nadzieję, że nie będzie to w ten sposób zrealizowane, bo na razie to, co zostało pokazane, bardzo fajnie działa. Więc zobaczymy. Jedną z ogromnych zmian w stylu quality of life to, jak zauważyłem dopiero na rozgrywce z Izarana, który był na ExileCon, mamy NPC-a w stylu Dekarda Kane'a, który automatycznie identyfikuje nam przedmioty. Okay, well, vendors, I really want to see what gold does. That's the #1 priority for me. Oswald, the hooded one. Kane? Identify items. 4 items identified. Hello? Zakładam, że dotyczy to tylko przedmiotów w bagu, no i mimo wszystko, że przytuliłbym taki feature na identyfikację całego stasha, tak nawet to przyjmuję z pocałowaniem ręki. Co jeszcze? Do gry wchodzi nowa statystyka Spirit. Jest to coś związanego z tym, że jak samo GGG zauważyło, że postaci, gdy są już min-maxowane, no to nie korzystają praktycznie z many, gdyż wszystko jest zarezerwowane pod aury, dlatego też nowa statystyka. Spirit ma nam oferować manę będącą niejako obok many głównej, no i teraz rezerwować manę na aury będziemy właśnie z puli Spirit, zostawiając manę właściwą, nienaruszoną. Jak dla mnie zmiana na plus i kolejne rozbudowanie rozgrywki i jednoczesne dodanie głębi. Spoko. Tylko zobaczymy, jak to będzie działać. Nie wiem jeszcze, co sądzić o dodaniu golda do gry. No teraz sprzedajemy przedmioty za złoto. Złoto również znajdujemy. Ceny u kupców nie są przesadzone, a wręcz bardzo ładnie wyważone, patrząc na gameplay z Izarana. No tylko pozostaje pytanie, co z orbami, ale po wypowiedzi twórców, że gold to tylko nowa waluta służąca tylko do kupowania przedmiotów u vendorów, to myślę, że nie jest to jakaś ogromna zmiana, a wręcz nawet uproszczenie handlu z NPC-ami. Bo wiadomo, że no te przepisy, recipy handlu w Path of Exile to też jest coś, co być może nowych graczy strasznie odpychało, no bo jak kupić dany zestaw, kiedy ja nie mam tych przedmiotów? Poukrywane to wszystko było, chociaż nie sądzę też, żeby recipy nam zniknęły. Ale zobaczymy to dopiero później. O samych orbach wiemy, że znika Alteration i Scour, więc jak nam craft nie wyjdzie, no nie odzyskamy bazy, więc crafting będzie utrudniony i taki jednokierunkowy. Chaos Orb nie będzie już zmieniał nam całego przedmiotu, będzie działał na zasadzie Annul i Slam w Harveście, kiedyś starym, dobrym, poczciwym. Zabiera nam jeden mod losowy i daje nam inny mod losowy. Dodatkowo strzelam, że przynajmniej na początku nie będzie dostępny Benchcraft. Kto wie, może strzelam, nie? Że doczekamy się go kiedyś w jakiejś nowej lidze, o ile GGG tak postanowi. No ale póki co o metacraftingu raczej możemy tylko pomarzyć.
Zresztą dobrze wiemy, że Wilsonowi Benchcraft strasznie stał w gardle, on by chciał to wywalić, no ale z jedynki to by wywołało jakiś taki ogólny bunt, w dwójce teraz ma na to taką otwartą rękę, że może to wprowadzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gra ma mieć ponad 100 bossów, o czym już mówiłem, ale jest jedna rzecz. Zabicie bossa daje nam permanentny bonus do statystyk. W prezentowanym przykładzie pokonanie bossa dawało nam plus 10 do spiritu. Minus dotyczy to tylko jednej postaci, a nie jest to jakaś statystyka globalna i każda nowa postać będzie musiała bić takiego bossa dla statystyk i niestety trochę przypomina to Grind Renown z Diablo 4 i na początku zakładałem, że w sumie to nic takiego, w jedynce też musieliśmy pokonać bossów, żeby dostać pasywkę na Atlas, no ale tam jednak jest to globalne. Czego też nie będzie, to utility flaski. O ile flaszki nadal będą craftowane, tak bardziej dotyczy to statusu, jaki ma postać. Mają rzekomo reagować na ailmenty, jakie mamy. Nie będzie jednak flaszek zwiększających armor, prędkość ataku, czy dającą slaughta, przynajmniej same w sobie. Tak więc potwierdzić można, że Blood Mage'a w Path of Exile 2 nie będzie. I na ten moment powiem wam, że pomimo zmian niewielkich i tych większych, ale zawsze na rozgrywce, nadal jestem cholernie zaintrygowany. I na pewno Path of Exile 2 będzie ogrywany na równi z jedynką, chyba że ją przebije. A na ten moment ja pytanie zadaję wam. Co sądzicie o Path of Exile 2? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia następnym razem. Cześć!